Project Automotive testowaliśmy ostatnio parę hybryd. Tym razem postanowiliśmy pójść o jeden krok dalej i udać się w stronę piekła każdego fana motoryzacji z benzyną we krwi. Elektryczny Nissan Leaf z baterią 30 kWh. Zapraszam. Auto, które jest łudząco podobne do modelu Note, ale odniosło zdecydowanie większy sukces od swojego brata. Patrzycie na europejski i światowy samochód roku 2011 oraz auto roku w Japonii w latach 2011-2012. Wygląda dość kontrowersyjnie, niemniej jednak w tym kolorze dość mocno zwraca uwagę na ulicach. Co bardziej dociekliwi obserwatorzy mogą zauważyć, że Nissan nie wydaje żadnego dźwięku podczas jazdy, przez co obserwowanie reakcji ludzi dookoła może być pewną formą rozrywki. Układ napędowy w testowanym aucie to 30 kWh bateria połączona z silnikiem rozwijającym 109 koni mechanicznych i moment obrotowy na poziomie 254 Nm. Co ciekawe, maksymalna prędkość obrotowa silnika dochodzi do 10,5 tysiąca obrotów na minutę. Cała ta moc przekazywana jest na przednią oś. I niestety Nissan lekko przekłamuje w swoich broszurach reklamowych. Rozpędzenie się do setki zajmuje tutaj nie 11,5, a 10 sekund. Natomiast prędkość maksymalna to więcej niż 144 km/h. Co ciekawe, przyspieszenie w zakresie 0,70 odbywa się właściwie jednostajnie, a i elastyczność 60-90 również nie pozostawia zbyt wiele do życzenia. Nissan deklaruje zasięg w okolicy 205 km w trybie Eco oraz 195 w trybie normalnym i tyle też da się realnie osiągnąć. Ale deklaruje też maksymalny zasięg na 250 km. Żeby tego dokonać, trzeba absolutnie obedrzeć się z godności człowieka. Już tłumaczę dlaczego. W tygodniu musiałem zawieźć sprzęt fotograficzny do Konina, do chłopaków, żeby nagrali test Forda Rangera. Było to 228 km w obie strony. Efekt tej jazdy będzie obecny gdzieś tutaj w postaci dodatkowego filmu. Natomiast w celu pośrednim, czyli w Koninie, musiałem za szybą włożyć taką piękną białą karteczkę wyjaśniającą mniej więcej, dlaczego jadę tak wolno w terenie niezabudowanym. Tak zwany hypermiling Nissana Leafa, czyli chęć pokonania jak najdłuższej odległości na jednym baku paliwa, w tym wypadku baterii, jest okupiony kolejnymi wyrzeczeniami. Chociażby wyłączoną klimatyzacją i tempomatem. Optymalnie wyłączonymi światłami i wycieraczkami w deszczu, czego nie powinno się robić. W aucie zastosowano reflektory LED, które zużywają 150 W na godzinę. W przypadku włączenia długich świateł wartość ta dubluje się. Przy wycieraczkach podobnie. Jak tak poskładamy to wszystko do kupy, wyjdzie nam, że w perspektywie 4 godzin jazdy np. w mieście same te podzespoły zużyją 2 kWh, co jest równoznaczne zasięgowi mniej więcej 10-13 km. A czasem właśnie te 10 km zadecyduje o tym, czy będziemy musieli wzywać lawetę. W naszym kraju jazda Leafem na dłuższe dystanse to nieustanne myślenie o tym, czy mogę włączyć klimatyzację, czy lepiej ją wyłączyć, czy pojechać krótszą trasą, czy pojechać autostradą. No taka lekka katorga. Bateria potrzebuje 10 godzin do naładowania przy stałym poborze 3,5 kW, czyli tyle, ile pobiera średniej klasy piekarnik. Ciekawostka, udało mi się 3 razy wysadzić korki w domu przy ładowaniu akumulatora od praktycznego zera. W przypadku doładowywania baterii z wyższego poziomu problem ten nie występował. Sama bateria ma gwarancję sprawności na poziomie 75% po 8 latach eksploatacji lub przejechaniu 160 tysięcy km. Jednakże od początku produkcji, czyli od roku 2010, Nissan wymienił tylko 3 komplety baterii w Leafach w Europie, a sprzedano ich ponad 50 tysięcy. Możliwe jest też pobieranie większej mocy, jeżeli nasze gniazdko nam na to pozwoli. Wtedy będzie to 6,5 kW, czyli skracamy czas ładowania o połowę. Opcjonalne jest też ładowanie klasyczną ładowarką HDMO, która pozwala na osiągnięcie do 60 kW mocy. W Polsce takich stacji jest jak na lekarstwo, ale pozwalają one na doładowanie się do 80% baterii, czyli około 150 km zasięgu w zaledwie 30 minut. Idealnym rozwiązaniem będą tu panele słoneczne w domu i domowy akumulator, z którego moglibyśmy podładować za pośrednictwem kabla HDMI naszego Leafa. Utopijna wizja własnej mini elektrowni domowej, która będzie za darmo napędzać nasz samochód. W sumie mi się to podoba. Trakcyjnie auto nieznacznie wychyla się na boki w zakrętach, ale nie jest to wyraźnie zauważalne. Nisko umieszczony środek ciężkości i 1500 kg masy własnej robi swoje. Można uznać, że auto zachowuje się bardzo dobrze jak na swoją klasę, a ilość informacji przekazywanych na kierownicę jest odpowiednia. Na pochwałę zasługuje naprawdę komfortowo zestrojone zawieszenie i wyciszenie kabiny.
Jak już pomówiliśmy o aspektach najważniejszych, czas na wnętrze. Obszerne, z całkiem wygodnymi fotelami. Bagażnik to 370 litrów, co jest solidnym wynikiem w tej klasie. Szkoda tylko, że auto jest naprawdę średnio wykonane. Z punktu widzenia wyposażenia na pokładzie znajdziemy całkiem niezłe audio Bose, podgrzewane fotele, tempomat, nawigację satelitarną, w tym przypadku troszeczkę oldschoolową, skórzaną tapicerkę, system kamer dookoła auta, ale też tylko jedną automatyczną szybę. A wszystko to za jedyne 160 000 złotych za autko miejskie. Koszt przejechania nim 200 km to 20 zł, czyli tak jakbyśmy mieli diesla palącego 2 litry na setkę. Tyle, że diesla możemy szybko zatankować na każdej stacji benzynowej. A tego Leafa szybko zatankujemy w dosłownie paru miejscach w Polsce. Poza tym, jeżeli za daleko się nim gdzieś zapuścimy, to będziemy musieli przedłużyć nasz wyjazd o czas ładowania. Dlatego na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie w pełni polecić tego auta. Jest za drogie i miejscami jego wykończenie nie przystoi cenie. Dodatkowo Nissan w tym momencie przeprowadza testy Leafa z baterią 60 kWh, czyli będziemy mieli zasięg realny na poziomie 350-400 km. Wysoka cena zakupu, brak zachęt w postaci dopłat do aut elektrycznych, darmowego parkowania we wszystkich centrach miast, czy też uboga sieć ładowarek, to wszystko powoduje, że w tym momencie zakup Leafa w naszym kraju nie jest najbardziej opłacalny. Natomiast mieliśmy okazję porozmawiać z osobą, która używa Nissana jako samochodu kurierskiego w centrum Łodzi i postanowiliśmy podzielić się z Wami jej spostrzeżeniami w osobnym artykule. A co Wy myślicie o Leafie? Dajcie nam o tym znać w komentarzu poniżej. Jeżeli zaś podobał Wam się materiał, to dajcie łapkę w górę, no i zostawcie suba. Po więcej informacji zapraszam Was oczywiście na naszą stronę oraz do obejrzenia innych testów na naszym kanale. Do zobaczenia!